Ale nadchodzą takie momenty, że się odkochujecie. Tutaj gładko bym przeszedł do gier, które zostały sprzedane. Powiedzieli dobiegła końca. szczęśliwie żonaci panowie w średnim wieku. Po co ci to na noże? Z naszym nożem wystarczy ci jeden, a na końcu reklamy okazało się, że tak naprawdę proponują ci szufladę pieprzonych noży i jeszcze łyżkę do lodów. I ilość czasu, które potrzebne, żeby w ogóle zacząć cokolwiek grać przyzwoicie w tą grę. Mhm. Rozumiem, doskonale rozumiem. Dlatego ja sobie kupiłem Arksa. To, poczekaj, jeszcze sekunda, Dobra. jeszcze momencik. No dobra. 3, Poczekaj, no, co? Dobra, już. Tak. 3, 4, ciach. I wystartowali. Dżentelmeni o stole, Boże. Na stole. Nie, dżentelmeni przy stole, o. Czy jak to windziarz mówi, planszówki przy stole, czego tam zawsze myli. Dżentelmeni przy stole, witamy serdecznie w odcinku o wszystkim i o niczym, bo będziemy mówili o tym, co sprzedaliśmy, co nie sprzedaliśmy, co kupiliśmy, co nie kupiliśmy i dlaczego, ale też zajmiemy się takim tematem pobocznym, czyli o recenzowaniu gier. Dlaczego oglądamy, słuchamy recenzji, skoro i tak ja wiem najlepiej, to po co mi jeszcze recenzent? O, słuszna uwaga, no. Tak jest. A o grach i kupowaniu gier, sprzedawaniu będą mówić Irek. I Piotrek, cześć czołem. Hej, hej. Widzisz, bo tak mnie natchnęła taka myśl ostatnio właśnie, oglądając gdzieś tam właśnie recenzję, bo ciężko mi jest ocenić właśnie zakup gry po obejrzeniu recenzji, bo szczególnie takich zaawansowanych bardziej gier, mam wrażenie, że tych warstw jest tyle, że bardzo ciężko jest mi wyłapać, czy ta gra mi się spodoba, czy nie tak naprawdę. Odnoszę też takie wrażenie, że nam ogólnie jako takim planszoholikom bardzo ciężko jest rozgraniczyć i w sposób obiektywny opowiedzieć o grze, która nam się podoba lub nie. To znaczy, że mam wrażenie, że jeśli nam się gra nie podoba, no to już pojawiają się takie mechanizmy, które nas pchają do tej takiej ogólnej opinii, nie, bo to, tamto, już taka pojawia się lawina, dokładnie odwrotna, jak w momencie, kiedy chcemy kupić jakąś grę. I wtedy nam się pojawia lawina z drugą stronę, ta gra mi się podoba, bo dlatego. I właśnie... Tak, mów, przepraszam, bo tutaj synek tam się rozbija trochę w tle. I właśnie moje pytanie jest, czy możemy wymagać obiektywizmu od samych recenzentów, skoro przy zakupie robimy wszystko, żeby tak naprawdę się oszukać? Czy nie używamy trochę recenzentów do tego, żeby ich rękami oni nas popchnęli po prostu na tą przepaść zakupów? No bo jeśli zakochaliśmy się w jakiejś grze, a koleś z ekranu mówi nam, że to jest beznadziejny krab i nawet sensownie mówi, no to czy my jesteśmy w stanie na tym etapie powiedzieć sobie, kurczę, on ma rację, napaliłem się, ale on ma rację. Czy raczej chwytamy za monitor i krzyczymy mu w twarz, że jest debilem, nie? Nie no, po prostu szukamy takiego recenzenta, który nam powie. Zabiję ci, ty telewizyjny kurwiszonie, już nie żyjesz. A czy mógłby pan pokazać naszym telewidzom fotografię? Nie mogę pokazać ze względu na to. Nie przyjąć taki punkt widzenia, że obie strony mają rację. I tutaj się pojawia taki wniosek, że no tak naprawdę no musimy kupić, zagrać, żeby móc sensownie ocenić ten tytuł. No bo może być tak, że bo my często mówimy, że gra jest dobra albo gra jest kiepska, ale tak naprawdę gra jest dla mnie dobra, bo spełnia moje oczekiwania. Ale to nie jest obiektywna prawda, że gra jest dobra, lepsza. Szczególnie jeśli mówimy o naprawdę dobrych tytułach, bo ja tu nie mówię, no wiadomo, jakiś tam, wiesz, 5.0 na BGG, a 8.0, tylko mówię o grach, które są ogólnie przyjęte jako dobre. Tak jak wiesz, jest dużo takich kłótni gdzieś na forum, ta gra mi się nie podobała, to krab, top 10 beznadziejnych gier, nie? Tylko, że kurczę, to są gry, w moim odczuciu nie spełniają jakichś oczekiwań. Więc tak samo myślę właśnie, jak ty się, bo ty dalej słuchasz recenzji, dalej oglądasz recenzję, prawda? No tak. Znaczy bez przesady, wiesz, kiedyś więcej. Teraz, powiem szczerze, ja teraz słucham chyba 2 podcastów i to polskich, żeby było śmiesznie, czyli Gradania i Ćwierć tony planszówek.
Mhm. I też się czasami zastanawiam, łapię się na tym, w jak dużej mierze słucham ich, bo interesuje mnie jakby gra, o której mówią, a w jak dużej mierze po prostu, wiesz, człowiek się przyzwyczaja, nie? Jak kogoś słuchasz, wiesz, przez ileś tam miesięcy czy lat już tak naprawdę znasz Bardziej tego... jako audycja radiowa, nie? Po prostu fajne głosy, Fajne głosy, fajni fajna ludzie, chemia. tak, Mhm. tak, fajna chemia właśnie. No, po prostu stają się jakimiś takimi twoimi towarzyszami, prawda? I trochę czasami też się, wiesz, no bo słucham wszystkiego, tak? To jakby mam wszystkie odcinki przesłuchane, niektóre po kilka razy nawet. I wiesz, i są recenzje, które mnie naprawdę interesują, a są takie gry, gdzie ja już widzę tylko tytuł i tu mówię głównie o Gradaniu, nie? No bo Gradanie robi recenzje, ćwierć tony planszówek raczej robi jakieś tam topki i takie, Opluwajki. co było grane, tak. Tak, ale to za chwilę, do opluwania to dojdziemy za sekundkę. I wiesz, są takie tytuły, gdzie ja patrzę na to i sobie myślę, o mój Boziu, nie? Później tego słucham. I naprawdę, jakby nie to, że chłopaki ratują jakby właśnie po prostu no tym entertainment, nie? Które wprowadzają do audycji, no to No naprawdę... ale już wiesz, słuchając ich tyle lat, już wiesz po pierwszym zdaniu, czy mi się gra podobała. Słychać w tonie ich głosu, pierwszym żarcie, aha, Tak, nie ale siadło. to teraz dojdziemy do drugiej rzeczy, nie? Że mi się na przykład... Ja kiedyś bardzo lubiłem gry euro. W ogóle bardzo mnie interesowały mechaniki. Nowe mechaniki, które się pojawiały w grach euro. I na przykład bardzo lubiłem tą część, bo recenzje, na przykład Gradanie, jak ma recenzję, nie, to najpierw mówi coś o klimacie, o tym, czy jest ładne pudełko, później mówią później właśnie mówią mechanicznie i później tam dochodzą mniej więcej do takiego podsumowania i co mi się tam w grze podobało, co mi się nie podobało. I ja bardzo lubiłem słuchać na przykład tych mechanik, nie? O, tutaj wprowadzili jakąś nową mechanikę, jakiś nowy rodelek, jakiś nowy deck building w jakiś inny sposób, troszeczkę użyty. Teraz mnie to w ogóle nie interesuje, jakby kompletnie odpływam. Najbardziej mnie już interesuje ta część, może nie podsumowania, tak, ale no ogólnie wrażeń z gry, tak, czy się podobało, właśnie. dlaczego się podobało, co się podobało, ale poczekaj jeszcze tylko sekundkę. No. I jakby dochodzą do tego, że okej, słychać często w ich głosie od razu po entuzjazmie, jak bardzo im ta gra siadła. To prawda, natomiast w ogóle mi się gusta z chłopakami mocno rozjechały. W sensie te gry, które oni bardzo lubią, dla mnie są no różne, tak, ale niewiele jest takich tytułów, które oni kochają i ja też kocham. No i chyba vice versa, tak, no bo recenzji jakby wielu gier w ogóle nigdy nie słyszałem, tak, żeby, przepraszam, Pax Renaissance na przykład, tak, wiem, że Ciunek bardzo lubi i mocno ogrywa. Natomiast, no po prostu mamy różne gusta, tak. Ale wiesz, więc jakby to, że im się podoba ta gra, to spoko, natomiast to nie jest dla mnie już teraz, kiedyś było, jak najbardziej i mnóstwo miałem zakupów, z których byłem mega zadowolony. Kiedyś to był dla mnie wyznacznik do tego, żeby właśnie kliknąć, wrzucić do koszyczka, a teraz już nie, no bo jakby, no mówię. Ale to wiesz, to ja po prostu gdzieś jestem o tyle świadomy, tak, że gdzieś te nasze gusta się rozjechały dosyć mocno. No właśnie, chwilę o naszych gustach też chciałem tutaj odnośnie tego odcinka napomknąć, bo tak sobie właśnie odnośnie odcinka, w którym mówiliśmy o ryzyku. Pozdrawiamy Konradka, który tam na kolanach siedził u ojca roku. A ty mnie podglądasz? Nie, ale słyszę go. I coś. I o gustach. I tam padła taka jedna rzecz odnośnie tego, że hazard. Znaczy właściwie nie powiedzieliśmy o tym, że hazard uzależnia i tak dalej. I nas też trochę te gry wypaczyły. To znaczy które? Te, które gramy, czyli te splotery, okay. LCG i tak dalej. Bo zobacz, że zakochaliśmy się w ciężkich decyzjach, takich atomowych akcjach i przegiętych kartach, umiejkach, które po prostu można określić, niemożliwe, że to tak działa. Ale to jest gra zepsuta, nie? Tak jak nieraz mamy. Jak siadam do gry, gdzie widzę taką mozolną drabinkę, którą zaprojektował dla mnie autor, no to z miejsca trafia mnie szlak. Tak. Więc to też jest takie wypaczenie w głowie. Trochę to, co powiedział Joris Wierzinga. No. Wejdę ci co, to fajnie, że powiedziałeś o tym hazardzie, który uzależnia, bo to faktycznie trochę brzmi jak zacząłeś brać ciężkie narkotyki, to już lekkie nie robią na tobie większego wrażenia. Joris Wierzinga powiedział właśnie odnośnie Food Chaina, ogólnie gier, które lubi, ze Splotter Games, że jeśli w tej turze nie walczysz o zwycięstwo, to po co ta tura? Dlatego na przykład oni nie chcieli dawać wyboru przy Food Chainie tego, który jest i trochę to keczupem tak jakby naprawili. Ty poczekaj, ty trochę zmieniłeś teraz, bo oni mówili, jeżeli w tej turze nie możesz przegrać,
Aha. to Widzisz, posedatura. przekręciłem. Ty wziąłeś bardziej pozytywną wersję, że jeżeli nie walczysz o zwycięstwo. No ale dobra, okej. Ale to, no tak, rzeczywiście odwróciłem. To gdzieś mi zapamiętał w zupełnie inny sposób, ale ty widzisz, jak internet kłamie. Ty patrzysz przez różowe okulary na życie i... Ale trochę tak jest, że jeśli gramy tylko tak po to, żeby po prostu troszkę ciułać do tego zwycięstwa, to nas to już aż tak nie rajcuje, nie? Ja powiem więcej, ty to lepiej w pierwszym zdaniu, że to irytuje. Mnie to irytuje. Mnie to od razu drażni. Nie? Bo powiem ci dlaczego. Jak mam w samochodzie, jak mam w garażu Lambo, McLarena i nie wiem, Rolls-Royce'a, to dlaczego mam się wozić tym dużym Fiatem, nie? Czy innym Żukiem? Gdzie tu jest sens? Znaczy, żeby nie było tak różowo, bo te gry, które my lubimy, też mają swoją ciemną stronę. Mają. Bo często to jest taki paskudny sandbox, który potrafi sfrustrować, który potrafi przytłoczyć. No większość paksów jak siadasz, to gra w żaden sposób ci nie sugeruje, jak masz grać. W Wikingu są na początku te akcje, które już dają ci jakiś taki punkt zaczepienia, ale te splotery i paksy takie typowe jak Renesans, no to zostawiają cię z niczym po prostu na gołym polu, no i radź sobie. Weźmy takiego busa, gdzie jest prosta decyzja, no wystaw dalszą część linii, analizuję to przez 15 minut, sprawdzając, jak reszta może mnie uwalić. Tak. Więc to nie są często przyjemne rzeczy. No dużo osób powie, no ale po co mam się stresować po pracy jeszcze grając w gry? No ale to jest właśnie taki guilty pleasure trochę, nie? To które odnajdujemy my w tych grach, bo tak jak mówię, nie każdego to będzie bawiło. Tak, nie każdego to będzie bawiło, to prawda. I pełna zgoda, nie? Jak ktoś zadaje sobie takie pytanie, po co mi te nerwy, po co mi ciężkie decyzje, jakieś mużdżenie, zastanawianie się, gdzie on mnie może dziabnąć, a później tak przegapi jakąś jedną sytuację i mi uwali, wiesz, całą grę przeciwnik. Jeżeli kogoś to nie bawi, to nie, to absolutnie. Nie? Takim osobom polecamy Roads and Boats. To jest gra o przyjemnym zarządzaniu logistyką i to jest śmieszne, bo to jest ta nie do dostania nikt, nie? No tak, ale to jest gra, która tak jakby wpisuje się w to, o czym ja mówiłem, czyli mamy taką drabinkę, przez którą prowadzi nas projektant, którą gramy długo, bo to potrwa tam ze 2 godzinki, która nie ma takich atomowych decyzji, tylko małe kroczki, ale kurczę, z drugiej strony tu jest ten symulator jest tak naturalnie wprowadzony, że człowieka to wchłania, nie? Mimo że mamy te małe decyzje, ale jednak ten mały domek, który postawimy na początku, tą chatkę z drewnem, ona gra nam też w końcowej fazie gry, więc i odbija się czkawką, te błędy, które powinniśmy na końcu, odbijają nam się czkawką do końca gry, więc to jest też ciekawy przykład. Tak, ale dopóki ktoś nie odkryje, że no można grać agresywnie, nie? I nagle się okazuje, że zamiast już nie jest tak miło. Zamiast 400 punktów robicie po 70, nie? I jeszcze ktoś rzuca że ta wsi wesoła, wsi spokojna przemienia się w Pan Tadeusz, ostatni zajazd na Litwie. No. Na przykład. A jeszcze, wiesz co, jeszcze na sekundkę wracając do tego, co powiedziałeś na samym początku, tak? Że właśnie, że oglądasz tą recenzję i to ci biedni recenzenci cię popychają do zakupów albo cię odwodzą od nich. Znaczy, no bardzo często tak jest i to widać strasznie, nie? Nawet jak ludzie zadają takie pytania sugerujące na forum, u nas też na Discordzie na przykład, ale czy ta gra nie jest za trudna, ale czy ta gra nie jest zbyt interaktywna, ale czy ta gra, i wiesz, jakby szukają już sobie, nie szukają informacji obiektywnej, tylko szukają potwierdzenia, żeby ktoś im tylko potwierdził, że jakieś ich przypuszczenie, nieważne pozytywne czy negatywne odnośnie gry się potwierdzi i nawet jak wszyscy piszą coś innego, to oni tak między wierszami jeszcze potrafią sobie dopowiedzieć tą myśl, którą ci przemyślić. To jest okej, pyta, to czy gra mi się zmieści na półkę, czy pudełko zmieści się na półkę. No I tak. inni mówią, że ale gra jest beznadziejna. No, ale ja pytałem, czy mi się zmieści na półkę. Zmieści się? Okej, dobra. Biorę. Tak, ale to jest okej, nie? Jakby to każdy z nas w ten sposób działa, nie? I to, wiesz, ja też wrócę do tej metafory z miłością. Jak ci się jakaś dziewczyna podoba, to naprawdę może być kulawa, może być bez jednego oka, może tam mieć co drugi ząb, tak, i tak dalej. Ale no ma to coś, nie? I nikt cię ani nic ci nie przekona, że jest inaczej.
Albo w drugą stronę, tak, że dziewczyna może być naprawdę obiektywnie śliczna, ale dla ciebie jest obojętna. Ale nadchodzą takie momenty, że się odkochujecie. I tutaj gładko bym przeszedł do gier, które zostały sprzedane. Powiedzieli dobiegła końca. szczęśliwie żonaci panowie w średnim wieku. Okej, że grę już sprzedajemy, tak? Ty już jesteś tutaj. Ale wiesz co, to poczekaj jeszcze sekundkę. Jeszcze wrócimy na sekundkę, to już zaraz będziemy sprzedawać te gry, wypychać na bazar. Miłość przeminie bezpowrotnie. Ale jeszcze na sekundkę wrócę do recenzentów, nie? Bo tam powiedziałem parę słów o gradaniu, a jeszcze powiem o ćwierci tony planszówek. Na przykład tam chłopaków lubię słuchać z 2 powodów. Po pierwsze, nie szczypią się w język. Nie szczypią się, tam lecą naprawdę i tam lecą takie szybkie, takie szybkie cięcia, nie? Że ta gra jest daremna na przykład. I tyle, nie? Bez tam jakieś jedno słowo. Głębszej analizy. No. Tak, nie bez wchodzenia w szczegóły. Tych tytułów oni tam przerabiają po prostu milion, tak? Bo oni mają praktycznie zawsze jakąś topkę. Te topki, do topki mają, w każdej topce jest przewałów, tam zamiast 10 gier to wciskają pewnie około 15. Oprócz tego mają jeszcze jakieś honorable mentions. Do tego te topki często u nich, bo ich jest 2, to się nie pokrywają, tak? W dużej mierze, więc wychodzi z tego tam pewnie około 30-40 tytułów, a jeszcze do tego oni mówią o grach, które grali w ostatnim miesiącu, nie? Więc jak sobie sumujemy, to tego pewnie tam między 70 a 80 tytułów oni w te parę godzin przejeżdżają, tak? Mówią, co im się podoba, co im się nie podoba i znowu, tak? To nie jest tak, że mnie ich jakby przemyślenia o grze jednoznacznie mają zachęcić czy zniechęcić. Tak, ale wiesz, czasami, bo oni też fajnie często mówią na przykład o grze, mówią tak jedno-dwuzdaniowo, o czym jest ta gra, nie? I co tam robimy. I to jest według mnie taka fajna zajawka, że okej, albo już to widziałem milion razy, mnie to nie interesuje, więc wiesz, od razu po prostu tylko, żeby tam coś dalej słucham, żeby coś powiedzieli śmiesznego o tym. Albo w drugą stronę jest takie, to nawet brzmi ciekawie, nie? I zaczynam sobie później ewentualnie dłubać, przyglądać się danemu tytułowi. No nie oszukujmy się, więcej zdecydowanie z tych gier, które są po prostu klonami klonów i nic tam nowego, ciekawego nie ma, no ale to nie jest wina chłopaków, tak? Tylko jakby całej branży. Tak to wygląda. No ale to jest też trochę wina nas, bo zauważ, że my, tak jak powiedziałeś, w tych wyborach między Ferrari a Fiatem, to jednak z jakiegoś powodu trzymasz tego Fiata w garażu i trzymasz te Porsche, bo my mamy coś w sobie takiego, co sprawia, że lubimy wybory. I trochę ci współcześni autorzy na tym jadą. Najważniejsze, żeby wpierdzielić w grę mnóstwo wyborów, które okazują się pozorne. Ale często dają nam satysfakcję, no bo ten wybór jest przyjemny po prostu. Między A a B jest fajny, między taką a taką frakcją. Jest bardzo fajny. Nie chcemy wchodzić głębiej, ogrywać, tylko właśnie po prostu sobie próbować. I na tym jedzie większość nowych tytułów, które są po zagraniu 2-3 razy okazują się dosyć płytkie w tym, co oferują, no ale same wybory sprawiają nam przyjemność, więc bierzemy kolejny tytuł, który da nam kolejne ciekawe wybory przez te 2-3-5 da nam przez 2-3-5 rozgrywek. 2-3-5 rozgrywki, Boże, odmienia deklinacja. 2-3-5 rozgrywek da nam ciekawe decyzje po prostu, kiedy poznajemy tę grę. Zobacz, na przykład ja w grach komputerowych, jak grałem w RPG, to dla mnie najciekawszy moment był właśnie ten moment poznawania gry. Kiedy nie zdobyliśmy tego wspomaganego pancerza plazmowej snajperki, tylko właśnie kiedy poznawaliśmy świat i to było najciekawsze. Tak samo jest trochę właśnie z tymi Eurasami, że wpadamy trochę w tą pułapkę właśnie poznawania tych nowych tytułów właśnie poprzez te początkowe decyzje, które nam daje nowy tytuł. Wiesz co, tutaj dwie kwestie, nie? Pierwsza taka rzecz jest, że mi jest ciężko porównywać gry komputerowe z planszowymi o tyle, że gry komputerowe w przeważającej większości to są gry solo, tak, więc one są troszeczkę jak takie mniej lub bardziej interaktywne. No ale te nowe gry też są w większości trochę takie solo, planszowe. Ale wiesz, gry komputerowe jakąś tam historię opowiadają z reguły, nawet wiesz, takie najprostsze w stylu mordobicia, czy jakieś Quake'i też jakąś tam historykę mają do tego doklejoną, nie? I wiesz, chcesz zobaczyć tego bossa, chcesz zobaczyć, co się dalej wydarzy, jednak jakąś historię i to są po prostu gry do przejścia, tak? To jest pierwsza rzecz.
No wiesz, odpowiednikiem tego w grach planszowych to są na przykład te Ameritrasze. Legacy. Okej, no. Gdzie Ameritrasze? fabuła tak jakby gra No, pierwsza z Ameritrasze skrzypce. też, tak. Inaczej, Ameritrasze też, no bo koopy też w sumie na tym polegają, nie? Głównie chodzi o to, żeby po prostu zobaczyć, co będzie dalej, prawda? Zobaczyć, co pokaże historię, jaki znajdziemy jeszcze właśnie ten plazmowy miecz i tak dalej. To jest pierwsza rzecz. Ale druga rzecz, ważniejsza dużo i tutaj mi się aż mi ręka zadrżała. Powiedziałeś o tym, że to jest trochę nasza wina, prawda, że tam też kupujemy, czy się decydujemy na te gry, które no nie są, że tak powiem, pierwszej wody, że są przeciętne, no tak, no, że ty są nie przeciętne. kupujesz. Nie o to chodzi, że ja nie kupuję. No. I że to jest nasza wina. Nie, to nie jest nasza wina. To jest wina wydawców. To wydawcy decydują to, co nam serwują. Okay, można ale nie myślisz, że to jest odbicie naszych pragnień wydawca? Że to jest takie lustro właśnie tego, myślę, co że chcemy? nie. Myślę, że nie, bo zobacz, Galacta na przykład się machnęła na kilka naprawdę ciężkich, naprawdę ryzykownych tytułów w stylu Ale Pax oni Renesa. zostali postawieni trochę już, tak, że tak powiem, na Dobrze, ale daj mi przepaści. powiedzieć, nie? I rynek powiedział, i rynek powiedział, tak, tego chcemy. Zwróć uwagę, ja sam byłem w szoku olbrzymim. Akurat wiesz, no to też trzeba przyznać, że to jednak są tytuły, które miały naprawdę dobrą renomę, tak? W sensie albo ten Cole Wehrle jako designer stojący za John Company, albo właśnie Pax Renaissance, który jednak jest owiany pewną legendą. Ten Food Chain na przykład, nie wiem jak się tam Food Chain sprzedał akurat, tak? Ale to jest też gra, która ma pewną renomę, zarówno jakby pozytywną, jak i negatywną. I wiesz, i to są gry, które jednak pewien sukces odniosły. I zwróć uwagę też, że coraz mniej wydawców decyduje się, coraz mniej też tych gier takich typowych euro, ja bym to nazwał takimi włoskimi euro, nie? Czyli te wszystkie... Truci, no. No bardziej myślę o tych wszystkich Teotihuacanach, czy jak to tam, coraz mniej tych gier wychodzi, nie? I zwłaszcza na polskim rynku coraz mniej wydawców. Ale właśnie, nie myślisz, że to po prostu ludziom się przyjadło i dlatego wydawca szuka czegoś innego? No to trochę właśnie jest odbicie no tak, tego, ale co można kupujemy. teraz pójść w dwóch kierunkach, nie? I mnóstwo wydawców idzie właśnie w kierunku jakby robi krok wstecz, czyli robi jeszcze raz próbuję tej samej broni użyć na nas. Nie, wydaje po prostu jeszcze mniej, że tak powiem, jeszcze takie, nie wiem, prostsze, banalniejsze, takie płytsze. No, nie lubię tego teraz słowa, powiem szczerze, głębia i płytkość, tak? Ale takie gry do odhaczenia po prostu, do tego, żeby zagrać i tyle, i zapomnieć. Żeby one przykuły właśnie uwagę jakoś tam grafiką, jakoś tam prostą mechaniką. Ja bym powiedział, że to są takie klony dawnych tytułów, które są jeszcze uproszczone i trochę są taką kserokopią, taką bez życia, bez duszy w porównaniu z tytułami, które przez ostatnie, powiedzmy, nie wiem, 20 lat wychodziły. A część no to właśnie próbuje wydawać te bardziej zaawansowane gry. I wiesz, ja tylko jeszcze jedną rzecz powiem. To nie jest tak, że to są tylko dwa rozwiązania. Nie? No tak, bo ja tutaj widzę na przykład jeszcze trzecie, czyli gry na siłę komplikowane. Czyli to jest większość takich Kickstarterów, że one po prostu mają pokazać w prezentacji, że jest milion różnych mechanik i to ma chwycić, nie? Tak, ale jest jeszcze jedna rzecz, że po prostu wydawca jednak mimo wszystko zna się na grach, tak? No bo jeżeli wydał tych tytułów 10 czy 200 czy już ma nawet ludzi, 1000... którzy badają rynek, weryfikują i wydają opinię. Przede wszystkim bardzo dużo tych gier ograli, nie? I mniej więcej wiedzą, czym te gry się charakteryzują i to oni kształtują tak naprawdę rynek, tak? Ja teraz może zabrzmi jak stary dziad, ale to są obiektywne fakty, że muzyka jest coraz bardziej prymitywna, coraz prostsza, coraz mniej wymagająca. Filmy są coraz bardziej... Poczekaj chwilę. Są coraz płytsze, no wiesz, wszystkie te Marvele i tak dalej, no sorry, no te kopia filmy... kopii, no. Ale to tak jak w Fight Clubie, nie? Żyjemy w świecie kopii. No właśnie, ale no żyjemy, no ale ktoś to narzuca, no. Jednak wiesz, są ludzie, którzy tworzą coś bardziej ambitnego, tylko to się nie przebija. Są ludzie, którzy tworzą naprawdę fajną, ambitną muzykę, są ludzie, którzy tworzą naprawdę dobre książki, piszą, są reżyserzy, którzy tworzą naprawdę dobre kino. Są dżentelmeni, którzy tworzą aktywne, ambitne podcasty, nie? No już tam, wiesz, trochę skromności.
I tak samo są twórcy gier też, którzy właśnie nie idą po najmniejszej linii oporu. O, zagrałem sobie w Felda, fajne, podoba mi się, zrobię podobną grę. No i wydawca patrzy, no jest podobna gra, klei się, trochę tam sobie dopracujemy punktację tutaj, żeby to ładnie było zbalansowane, żeby różnice w wynikach Ale nie ja były tutaj zbyt ci wejdę duże. trochę z kontrą też, że to się jednak zazębia. Pamiętam słowa windziarza, który pracuje dla Rebela właśnie i zajmuje się tym, że właśnie dostarcza gry na rynek i mówi na przykład o grach, które mu się osobiście podobają, są świetne, ale wie, że one się nie sprzedadzą. Więc bierze drugi tytuł. Dobra, i co z tego? No właśnie. Windziarz co jest z tego? wielokrotnie mówił na przykład na antenie, że był pewien, że ta gra nie odniesie sukcesu i gra robiła piorunujące wrażenie. Albo mówił w drugą stronę, kurczę, mega fajna gra, ale się nie sprzedaje. Jakby z całym szacunkiem, to nie bije tutaj windziarza, tak? Tylko, że nikt z nas nie jest nieomylny. Ja też się na pewno mogę powiedzieć, ja w życiu bym nie pomyślał, na przykład, że Pax Renaissance tak się sprzeda, jak się sprzeda. Że John Company tak się sprzeda, jak się sprzedał. Wiesz, to, że wydawca, czy ludzie pracujący dla tego wydawcy, czy ja na przykład, tak, tutaj sobie gadający z dzieckiem na kolanach, coś mi się wydaje, to jest jedno, nie? A jakby to, co robią ludzie, to jest zupełnie co innego. Znaczy z jednej strony się zgodzę, że to jest odgórnie narzucone, że chcemy gry 90 minut od 1 do 3, najlepiej 4x i tak dalej. Jest taki, powiedzmy, wydawca daje taki no tak jakby swój program, jakie gry będzie przyjmował, nie? No ale z drugiej strony jest też te badanie rynku, że no co ludzie też chcą. I jak widzę, wiesz, na forum wątek o grze, 2 strony o insercie, no to kurczę, no to gdzie my jesteśmy No to też bardziej nas interesuje, jakie koszulki dobrać i teraz jakie inserty dokupić, niż tak naprawdę, no w co się gra. Tak, i to mało tego, to mówimy o ludziach, którzy nie są że tak powiem, w grach planszowych od roku, 3, no. tylko od 10 czy 15 tak. czy 20. A później jest na przykład, no robię małą wyprzedaż 200 tytułów. No okej, nie? I to wiesz, ja się śmieję, ale ja sam jak sobie spojrzałem, to ja mam prawie 500 gier sprzedanych, nie? Przez jakby całą tą moją karierę planszową, co też jest patologią. Powiem ci na przykładzie Heroesów. Z osobami, które rozmawiałem, które grały, żadna z nich nie wypowiedziała się inaczej niż po prostu skok na kasę. I to nawet tak wygląda, że jeszcze dobrze paczki nie schłodziły się w domach graczy, a oni już atakują z kolejnymi 10 pudłami. Tylko teraz możesz dokupić dodatki. Tak jak wiesz, taki naciągacz, który garnki sprzedaje, ale jeszcze jak weźmiesz teraz, zanim się skończy reklama, to jeszcze dorzucimy tutaj łyżkę do lodów, nie? Ja pamiętam, zawsze te reklamy były: po co ci to na noże? Z naszym nożem wystarczy ci 1. A na końcu reklamy okazało się, że tak naprawdę proponują ci szufladę pieprzonych noży i jeszcze łyżkę do lodów. Horst zawsze tam, o tak, no rzeczywiście, to jest świetne rozwiązanie. I trochę te kampanie zaczynają przypominać takich po prostu Mango Gdynia bazarowych, kurczę, naciągaczy, no. I to jest, wiesz, no my się w tym też gubimy, no ulegamy temu. Oni dobrze wiedzą, w jakie nuty uderzyć, żeby nas to ja się śmieję, ale jakby teraz mi 70 dodatków ktoś wystawił do Pax Renaissance, to kochany, to bym wziął, kurczę, razy 2 jeszcze bym dopłacił za wspieraczkę, więc tak, jak najbardziej ulegamy temu. Wiesz co... Więc zmierzam do tego, że no, winne tak jakby są obie strony, nie? Nie. Że my też czasem mało krytycznie i my... Ale ja mówię o swojej Jak nie masz opinii. wyboru, słuchaj, jeżeli ktoś ci daje do wyboru tylko nie wiem, mielonego sprzed tygodnia, albo wiesz, albo schabowego z jakiejś tam zmieliny zrobionej też sprzed 2 tygodni, no to sorry. No kupiłem 3 mielone w tym miesiącu, 3 trick-takery. Jakbym miał mało trick-takerów już w domu, to dokupiłem jeszcze 3, nie? Nie, ja to rozumiem, tylko tak jak mówię, no jeżeli masz po prostu bardzo ograniczony wybór, no to bierzesz to, co jest, tak? Więc według mnie to jest wina podaży. No, ciekaw jestem opinii tutaj poza tym komentarzach. Widać też niech ludzie coraz się więcej powiedzą. właśnie, widać coraz więcej krytycznych głosów, które i tak są wyważone, no bo jakby
No ciężko jest się przyznać do tego, że dał się człowiek naciągnąć, tak? Dał No się tak, jak wydał naciągnąć, 1,5 tysiąca, no to nie powie, że tak, nie, no jednak kiepska gra. kiepska gra. Że dał się naciągnąć, że poświęcił na to kupę czasu jeszcze, prawda, już abstrahując ile poświęcił, żeby zarobić te pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Więc wiesz, ja wezmę jeszcze, zacytuję jeden komentarz z forum, nie, który mnie strasznie strzelił. Jak widziałem, że też jeden z takich bardziej doświadczonych forumowiczów, tak? I znowu to nie jest, broń Boże, atak wobec niego, nie? Ale w ten sposób jakby argumentował, że no ja też czasami gram w grę i tak już w połowie rozgrywki zastanawiam się, po co ja w ogóle siadłem do tej gry, nie? Przecież wiedziałem, że ona jest taka, taka i taka, że tutaj nic nie ma. Już po połowie rozgrywki mógłbym to spokojnie pakować z powrotem w karton i wystawiać na jakichś OLX-ach. Ale później sobie mówię, no i tu się zaczyna, wiesz, znowu jakieś tłumaczenie, ja nie wiem, tak jakby on pracował dla wydawnictwa czy coś takiego, ale później sobie mówię, że te przeciętne gry pozwalają mi bardziej docenić te naprawdę dobre tytuły. No stary, no. To jak chcesz Życie doceniać... nie może się składać tylko z składanki najlepszych hitów. No ale to znowu, to ja muszę jeździć Warburgiem, żeby docenić, że się Lamborghini fajnie jeździ, no litości, no. Tak jakbym miał nieskończoną ilość życia, żeby jeździć tym Lamborghini i dzięki temu mogę 30 lat zmarnować jeżdżąc Warburgiem. Ale widzisz, ale tutaj przyznałeś mi rację, że tutaj my jesteśmy sobie winni. To cały czas o tym mówię, że jesteśmy często zbyt mało krytyczni. Nie wiem, na przykład bardzo się broni właśnie takich średniaków gier. No ale to jest średniak, nie każdy gra musi być hitem. A, No tak, ale, tak, no, ale jeśli mamy z tej gry, no to kurczę, no to oczywiście no jest dużo nowych ludzi, którzy poznają i dla nich wszystko jest nowe, fajne, świeże, no ale jeśli już przegrałeś milion takich gier, no to kolejna godzina spędzona nad średniakiem, no to jest dla mnie strata czasu, nie? No ale ktoś powie, no okej, ale ja się przyjemnie bawiłem, nie? Więc nie, czasem to wiesz, też to trzeba jedna też rzecz, umieć odmówić tego konsumpcjonizmu, powiedzieć, no nie, no to jest średnie po prostu, no dajmy spokój, no tyle. Natomiast jakby wiesz, ja broń Boże nikomu nie chcę mówić, że Co nie ma może kupować? grać co ma kupować, w co może grać, na co ma tracić czas, na co ma nie tracić czasu. Nie, to już absolutnie nie. Natomiast mówię, ja mam zarzut wobec wydawców, że świadomie wydają gry, które są bardzo przeciętne. Też jeszcze jedna rzecz, wiesz co, jak już jesteśmy przy wydawcach, która mnie uderzyła w tym wywiadzie, który przeprowadziłeś. Boże, kocham, teraz przekręcę nazwisko. Stankowskim, tak, z panem Stankowskim odnośnie ślimaków, mega fajny zresztą wywiad, ale on tam na przykład, znaczy wiesz, no znowu, ja tam nie byłem, nie widziałem wersji tej jego, nie widziałem, wiesz, poprawek, jakie zaproponowała Galacta i tak dalej, ale powiem szczerze, że jestem bardzo ciekaw, czy ta wersja jego, jakbym zagrał, to nie podobałaby mi się dużo bardziej niż na przykład już ta wersja wydana przez Galactę. Ja? Po prostu jestem ciekaw, czy na przykład nie mógłby gdzieś wrzucić, bo podejrzewam, że tam zmiany w komponentach byłyby albo minimalne, albo żadne, czy gdyby wrzucił właśnie te zmiany nawet jako wariant na przykład na BGG, to czy ta gra by, mówię znowu bardzo subiektywnie, w moich oczach czy by bardzo nie zyskała. Nie? Tak od razu mi się zapaliło coś takiego, bo też jestem, wiesz, na przykład pamiętasz też, mówiliście o Sirlinie, nie? Że dlaczego Sirlin nie pójdzie do wydawcy? I mi się wydaje, że jednym z powodów jest że to, właśnie dlatego? że mu przyjdą i mu wykastrują po prostu grę. Że tej grze utną tak jajca, że ona będzie nie do poznania i ludzie w to zagrają i będzie, no widzisz, wiesz... nie pomyślałem o tym, rzeczywiście on może był już i zobaczył, co chcą zrobić z jego grą. No. Ja też nie wiem, nie? Ja to, wiesz, ja spekuluję, bo to też wydawcy nie jest równy, prawda? Na pewno są ludzie bardziej otwarci, wiesz, na przykład ten Genie, tak, z GMT, na przykład mówił, że jak przychodzi do niego, jak on się nazywa, nie Macaulay Culkins, no ale ten koleżka od Sekigahary, że jak on przychodzi, to mu nic mu nie proponuje w projekcie, nic mu nie zmienia, absolutnie, bo on jest... bardzo konkretnym gościem, który przychodzi z gotowym projektem, praktycznie projektem też graficznym, a przynajmniej jakby tym, jak sobie wyobraża, tak, jak sobie wyobraża, i oni właściwie tylko spełniają to, co ten. Ale wiesz, koleś też jest biznesmenem, jakimś tam milionerem, więc to wiesz, to też podejrzewam, że to jest taka aura gościa... Z innej trochę pozycji z nimi rozmawia. Tak, że on z innej pozycji mówi, że albo mi to wydajecie, albo spieprzajcie na drzewo i tyle macie do gadania. A jak przychodzi jakiś taki ziutek jak ja, nie, w obdartych gaciach, to wiesz, to mu będą mówili, a wiesz, tutaj to trzeba dorobić solo, tutaj to trzeba zmienić, bo to jest za trudne, to jest zbyt skomplikowane, ciemny lud tego nie pojmie, nie zrozumie, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Robienie z ludzi debili.
Albo przychodzi Eklund w foliowej czapce i do niego nic nie dociera i albo wydajecie, albo nie. To czy No wiesz, właśnie, to też jest kwestia, jak traktowany jest młody projektant, a jak już stary wyga, o którego zabiegają, nie? Wydawcy. To prawda, że gwiazda, tak, dokładnie. Gwiazda na pewno może więcej, natomiast jeszcze ja się też zgadzam, że wiesz, designerzy też nie są nieomylni, nie? To jakby nikt nie jest nieomylny. Ja nie chcę tutaj cały czas mówić, że wydawca zły, tak? Diabeł, a... Jak to śpiewał Łukasik, mój wydawca jest złodziejem. A designerzy są aniołami, albo my jako gracze i konsumenci, tak? Tak naprawdę też... No nas to powinni po dupkach całować, za to, że kupujemy gry. Nogi myć i wodę pić. Tak jest. Dobra, ale po myciu tych nóg. Tyle odnośnie powiedzmy rantu na wydawców. Co znowu, ja jakby mówię negatywnie o wydawcach, no ale no nie oszukujmy się, gdyby nie wydawcy, no to byśmy sobie mogli pograć na grzebieniu co najwyżej, więc mimo wszystko... To przeskoczę z tematu było sprzedane, na temat było grane, było kupione. A poczekaj, a nie chcesz jeszcze o sprzedanych powiedzieć? Powiem, tylko teraz nawiązując do ślimaków, do twojego zagadnienia odnośnie ślimaku, bo miałem okazję zagrać 3 razy. I mam troszkę podobne przemyślenia do twoich, bo... Zastanawiam się właśnie, do jakiego odbiorcy jest skierowany ten tytuł. Bo on nie jest do końca rodzinny. To nie jest prosty, łatwy, lekki tytuł, tak jak powiedzmy Avel do pogrania z dzieci, w moim odczuciu, nie? Graliśmy go ze 2 razy na takiego trochę zmęczonego już użytkownika, no i ciężko wchodziło, nie? To obsługa gry i rozpoznawanie tych... Ale powiedz mi, bo grałeś z dzieciakami, tak? Nie, grałem 2 partie z dorosłymi. Dobra. I 3. partię tak na świeżo zagrałem z Tymkiem na 2 osoby. Grało się rewelacyjnie. Ale to już była taka zażarta partia 2-osobowa, kiedy ja i on znaliśmy zasady. A nie, przepraszam, raz grałem z chłopami naszymi, a raz grałem rodzinnie i raz właśnie z Tymkiem. I ta 3. partia była taka najbardziej... poza rodziną. Tak, najbardziej satysfakcjonująca. No jest, wiesz, no, kompleks Edypa, on jest, już rywalizujemy przy stole. I wtedy było genialnie, super. Więc ja też w ogóle bym polecał tę grę na początku rozegrać 2-osobowo, żeby wejść w ten tryb. I być może, tak jak mówisz, że autor przyszedł z trochę ciężkim tytułem, a Galacta powiedziała, no ale musimy to uprościć, nie? Też do użytkownika takiego rodzinnego i trochę zawisła ta gra pomiędzy, nie? Myślę, że tylko się wtrącę, nie? No. Ja nic nie mam przeciwko upraszczaniu, wycinaniu, ogólnie wygładzaniu, może to jest najlepsze słowo, wygładzaniu gry i sprawianiu, żeby ona była prostsza w nauce zasad, prostsza w zrozumieniu tej gry. Ja jestem absolutnym tego fanem, nie? Najlepszym przykładem chyba jest Pax Pamir 2. edycja versus 1. edycja, gdzie w 1. edycji jest kilka bardzo fajnych mechanik, które do 2. nie trafiły, ale gra jest bez porównania prostsza do wytłumaczenia i no, gra się w nią fenomenalnie. Ale dobra, przepraszam, to tak ci... No tak, ale tutaj ciężko rozróżnić, znaczy postawić tą granicę, no bo na przykład Kailus 1. a 2. edycja, gdzie mimo 1. ma ten chrom, to jednak 2. straciła ten pazur, tą duszę, którą miała 1. Więc to jest bardzo ciężkie właśnie w wycinaniu. Świetnym przykładem jest Polis, 2. edycja, gdzie on wywalił całkowicie jeden zasób, wywalił całkowicie jedną rundę, bo po latach grania stwierdził, najwięcej dzieje się tam w tej 3. rundzie, ta 4. już nie jest, to już jest tylko takie kampowanie i okej, i gra nie straciła swojego animuszu, swojego potencjału, a stała się bardziej jeszcze taka skondensowana, więc wywalanie tak, ale właśnie żeby efektem tego było jeszcze skondensowanie tej mocy, która jest w tej grze, a nie jej rozmycie. Tak. Bo często się wywala, żeby rozmyć to, co jest fajne w tej grze. Tak jak w Agricoli, powiedzmy, stara wersja, która miała karty takie, no bardzo nierówne. No ale radź sobie z tym, walcz z tym, nie? Z tymi trudnymi kartami. Zostały wygładzone tak, żeby żeby gracz się nie poczuł, że dobrał gorsze karty, nie? Znaczy, tak, jakby wygładzanie czy wycinanie, tak, żeby jeszcze bardziej uwypuklić ten core gry. To, co jest najważniejsze, to, co jest solą tej ziemi, tak, w tej grze, a właśnie nie skupianie się na jakichś takich drobiazgach i didaskaliach pobocznych.
Już widzę te komentarze. Panowie, wy mówicie o ślimakach czy o Paxie teraz? No właśnie skaczemy strasznie. Tak. Trudno, no chaos zawsze był u nas. Ale podsumowując, ślimaki mi się bardzo podobają, tylko zalecam tak naprawdę wprowadzenie w tą grę w rozrywkach dwuosobowych i na świeżo, nie traktować tego jako taki, wiesz, filerek, bo gra trochę trwa, nie? Więc fajniej mi się grało już tak na świeży umysł, jako jedna gra. To jeśli chodzi o zakupy, to ja tutaj bym jeszcze wrzucił AOS w takiej kontrze do sprzedanych 18, no bo... AOS, czyli co? Age of Steam. Okej. Czyli gra, w której tak naprawdę cały core polega na tym, żeby dobrze wycenić przyszłą rundę. Żeby ile pieniędzy masz postawić na to, który chcesz być w tej turze i jakie akcje chcesz przyjąć. Czy opłaca ci się wydać ostatnie pieniądze, czy to jest ta runda, w której musisz wydać swoje ciężko zarobione pieniądze, żeby zrobić tą jedną akcję, czy ta akcja naprawdę jest kluczowa w danym momencie do twojego przetrwania. Nie to, że zdobędziesz 2 punkty mniej, ale po prostu do twojego przetrwania. To jest genialne i odkryłem teraz na nowo, że w moim odczuciu ta gra była projektowana pod 5 osób. I przynajmniej jeśli chodzi o te duże mapy, to jest diametralna różnica między graniem 4 osoby a 5. Już ci mówię dlaczego. Pamiętasz, zawsze, znaczy jednym z takich argumentów, których narzekałeś, jeśli chodzi o AOS, to jest ten podatek taki, który bogatemu zabiera, a biednemu też nie daje. Ale ten taki catch-up mechanizm, który spowalniał tego gracza przodującego, nie? Okazuje się, że w grze na 5 osób ten podatek ma spełnia zupełnie inną funkcję. Mianowicie, kiedy my graliśmy na 4 osoby, to ten tor dochodu zawijaliśmy do końca. Dochodziliśmy praktycznie do końca. Natomiast w grze na 5 osób nie dochodziliśmy raptem do drugiego progu. Co się działo? Ten podatek, który się pojawiał, on utrzymywał cały czas ten balans między trudną sytuacją finansową, a wyjściem na prostą. Bo kiedy graliśmy w 4 osoby, to tak od połowy gry pieniądz już nie miał takiego znaczenia, w sensie dochód był na tyle duży, że potrafiłeś się utrzymać. To gracze przy stole byli problemem, a nie kwestia dochodu. Tutaj na 5 osób, kiedy kradniemy sobie na potęgę każdą kosteczkę po prostu jak podwórzni goście, to chyba tak się nazywały te psy na podwórku, każdą kosteczkę, która się pojawia, po prostu jest wysysana, to ten podatek, który się pojawia, on bardzo boli każdego gracza. My szliśmy w miarę porówno. Dzięki temu, że było 5 osób, nie było sytuacji, że któryś z graczy mocno odskoczył, nie? Bo mówię, ta rywalizacja była zbyt duża, żeby ktoś sobie mógł gdzieś tam zrobić swój taki ciepły przyczółek. I to fajnie zagrało, bo to wszystkich bolało, a jednocześnie nas bolało, bo no kurczę, cały czas nie mogę wyjść z tego dołka, cały czas jestem na granicy, że będę musiał z dochodów dopłacać do kasy. Więc na 5 osób grało się zupełnie inaczej niż na 4 osoby. Zaskoczony jestem, bo nie spodziewam się, bo to jest 30. moja pierwsza partia i chyba nigdy nie grałem na 5 osób w tę grę. Znaczy ja tylko tyle powiem, że no jestem ciekaw, bo ja już bardzo do mnie grałem w Age of Steam, nie? Jak teraz bym na przykład się odniósł do tych podatków, jak to nazwałeś. No bo faktycznie, jeżeli to jako podatki traktować, no to ja jestem jak najbardziej fanem progresywnych podatków, więc teraz chyba będę musiał zrobić fikoła 180 stopni. Ale druga rzecz, ja zawsze, nie wiem czy pamiętasz, jest dostępna w internecie taka bardzo fajna rozpiska, taki fajny Excel, gdzie chyba wszystkie mapy, a przynajmniej tam pierdyliard tych map do Age of Steam jest rozpisane i jak gracze oceniają ich na różną ilość graczy. Na ilu graczy rekomendują. I ja bym się zawsze tym posiłkował przy wyborze mapy, gdy pod daną ilość graczy jakby sobie podpasowujemy. Tak, tylko że często to jest też powiedzmy zakres 4, 5, 4, 6, a tutaj dla mnie była olbrzymia różnica między 4 a 5. Ta sama mapa grana, ten Rust Belt, czyli taka podstawowa, grana na 4 osoby, a na 5 no dała zupełnie inną grę. No, zamykaliśmy dochód, chodziliśmy wokół tej planszy. Też zwróć jeszcze uwagę na jedną rzecz, że dobra, 5. gracz na pewno robi różnicę, bo przy tej samej aukcji. Nie? Tak. Będzie ta sama ilość kostek, nie? Ta akcja produkcyjna w końcu zaczęła grać na tyle mocno, że była brana pod uwagę. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, wiesz, za każdym razem też te kostki zasobów, tak, czy to produktów rozkładają się inaczej, nie? I to
nie wiem, czy pamiętasz z KMD, jak rozmawialiście, to on mówił o tym, że z reguły jak się gra zaczyna, prawda, to już sobie ludzie planują, już przed pierwszym ruchem, przed pierwszą akcją jakby sobie planują mniej więcej, wiesz, patrzą, gdzie leży, że tak powiem, clue tej gry w danej rozgrywce. I wiesz, może też mieliście po prostu jeszcze bardziej jakiś taki równomierny w miarę rozkład na przykład tych produktów, że wiesz, że nie było takiej złotej, że tak powiem, trasy, że jak ktoś się tam już wepchnął, to zyskiwał właśnie większą przewagę. Ale tu mówię, to ja tylko spekuluję, bo ja nie byłem przy partii, nie widziałem tego i też jakby nie czuję się nawet na siłach, żeby coś takiego oceniać. Ja jestem... Także mieliśmy na 4 osoby taką partię, gdzie no, Paweł chciał od razu zresetować kosteczki. Mówi, że jest bida straszna, że ciężko będzie nawet kosteczkę za 1 przewieźć. I wtedy też na dochodzie była bida. Więc to też na pewno jest też ma olbrzymie znaczenie. Ale przy 5 graczach jest po prostu większe prawdopodobieństwo, że ta partia będzie wyrównana. Takie mam odczucia, nie? No to ten zakup Age of Steam jest trochę w takim kontrze do sprzedaży 18, nie? Bo sporo 18 zostało wystawionych, część tam się sprzedała. Dlaczego sprzedaż 18? Widzisz, tutaj moje przemyślenia... Chyba, że ty coś chcesz teraz powiedzieć, co Nie, mów. Mam takie przemyślenia, tak, te słowa do mnie wróciły. Wróciły do mnie słowa te Łukasza, którego serdecznie pozdrawiamy. Wspiera nasz kanał. Myślałem, że tylko raz kliknął przez pomyłkę, ale widać, trzyma się uparcie wspierania nas przez YouTube. Buziaczki. Także pozdrawiamy serdecznie. Pamiętam to zdanie, które on powiedział o Go, że nie gra już w Go, bo jakby wrócił do Go, to już by spadł kilka rankingów niżej. I tak też mamy z tymi powrotem do 18, kiedy już pograło się te kilkadziesiąt partii w 18XX i kiedy był powrót po pół roku, to pojawiały się tak durne błędy, które frustrowały i których nie powinno się pojawić, które nie powinny się pojawić, a psuły rozgrywkę. I przez to nam zapał opadł, bo jeśli powiedzmy zagrałeś kilka razy w coś z serii 18XX i wracasz po czasie, no to nie masz jeszcze tego doświadczenia, nie widzisz tych szczegółów, które wpływają na tą rozgrywkę, a tutaj już nas to denerwowało, nie? I ten powrót był na tyle frustrujący, że stwierdziłem, że nie jestem w stanie teraz ograć ani 17, ani 41. No to są kobyły. To są kobyły, to po prostu życie można poświęcić na te tytuły, więc tak naprawdę zostawiłem sobie, w planach mam zostawić sobie 4 tytuły, jeśli chodzi o 18. Przede wszystkim Galatolola 9.4, bo to jest dla mnie idealny tytuł, który pokazuje tak naprawdę, jak tutaj zarządzać trupem w firmie. Świetnie gra na 3-4 osoby. 7.1, no bo tutaj wszyscy lubimy Prince'a. Tak. To jest mega on tytuł. świetnie działa na 3 osoby. Nie? Tak. To też. A to jest 40, zawsze w cenie, bo... 46, bo ponieważ doszedł nowy gracz i spodobał mu się Age of Steam, no to historia może zatoczy koło i po Age of Steam pojawi się 46, bo na 5 osób to jest też dla mnie świetny tytuł. No i zostawiłem 60 Mike'a Hattona, bo na 2 osoby z Marcinem bardzo lubię ten tytuł. Wiem, że wiele osób nie trawi, ale ja na 2 osoby bardzo lubię, więc to jest takie moje przetasowanie, jeśli chodzi o 18XX. Powiedz, co ty tam nie sprzedałeś, albo zamierzałeś sprzedać, nie sprzedałeś, albo kupiłeś, a nie powinieneś? Wiesz co, to może ja o jednej grze tylko powiem, której nie kupiłem. Znaczy kupiłem, ale w końcu skancelowałem i to jest Pax Hispanica. I wiesz co, znaczy tak, chyba taką Dobrze ci z tym. Tak, dobrze mi z tym. Naprawdę jest mi, powiem ci, że taki jakby ciężar z serca mi spadł, bo ja się dłuższy czas zbierałem do tego, żeby najpierw przeczytać instrukcję. Wiem, że tam jest mocna ekipa od nas, Polaków, którzy mocno ogrywają, playtestują grę na Tabletop Simulatorze, zresztą z Zeklundem sobie grają. Grają zresztą z Petrem, tak, którego też pozdrawiamy, który tam nagrywał dla nas odcinek o Station Fall, po 200 rozgrywkach. I wiesz, ile razy nie czytałem o tej grze, znowu, może to jest ten przykład tego właśnie potwierdzania, szukania tylko, wiesz, kolejnych dowodów na to, że to nie jest w cudzysłowie gra dla mnie. Ja mam nadzieję, że w nią zagram w końcu. Jeżeli ona naprawdę siądzie, to ją sobie pewnie nabędę kiedyś. No pamiętam, co mówiłeś o Pamirze, zanim go kupiłeś. Nie, no bez sensu. Niszczysz sobie całe table kart, które zbierałeś przez całą grę, przecież to jest bez sensu. To nie może działać, nie? Tak. Ale to nie zanim sobie kupiłem, tylko zanim zagrałem najpierw jeszcze z Łukaszem właśnie, pograliśmy na tym, chyba na Wasalu, żeśmy jeszcze grali. Dobra, ale wracając do Hispaniki. Więc tak, rzeczy, które mi się tak rzuciły w oczy, to jest, że gra najfajniej działa na 4 graczy wzwyż, że są naprawdę długie, bo trwają nawet przy doświadczonych graczach, tam chyba po 3,5-4 godziny, przepraszam.
w grze jest no praktycznie takie player elimination, w sensie, że można odpaść z rozgrywki i tam chłopaki też fajnie argumentują, że można się przed tym bronić, można pewne rzeczy przewidywać. Ja nie jestem tego przeciwnikiem, natomiast znowu to pokazuje, że to jest gra, którą trzeba będzie zagrać kilka razy. Bo na początku na bank się takie sytuacje po prostu ze względu na brak doświadczenia się będą zdarzać. Więc wiesz, jak sobie dodasz, zbierz 4 graczy na 4 godziny i zagraj w to kilka razy pod rząd, wiesz, w krótkim czasie, to jest nie do zrobienia w tym momencie dla mnie. No tak. Jakby ze względu na, wiesz, my we dwóch, nie możemy się przez miesiąc spotkać, a jeszcze żeby trzeciej osobie przypasował termin 4 i tak dalej, to już dla mnie zaczyna się robić science fiction. No mówię, na pewno mi się włącza też ten efekt starości czy zmęczenia, tak jakby obowiązkami, że jak mam spędzić, wiesz, 4-6 godzin studiując instrukcję, to naprawdę, a czasu mam mało i sił, to wolę sobie przez te 4-6 godzin zagrać 6 partii w Renesans, w Pamira, w Codex, w Netrunnera, ogólnie wiesz, w gry, w które ja mam pewność, że każda partia będzie wyśmienita. No tu już bardzo jest, tutaj nie wiadomo, wyliczamy właśnie czas i możliwości. No, ten wykres musi się ze sobą bardzo zgadzać. No. Tak. Tym bardziej, że mówię, no ja mam tyle gier w moim subiektywnym odczuciu fenomenalnych, że naprawdę jak już żadnej gry nigdy więcej nie kupię, nie zobaczę, nie zagram, to i tak mi kilku żyć braknie, żeby to sobie pogrywać, co już ale mam. jedną grę fenomenalną wystawiłeś, Labirynt. Co się stało, że się Znaczy zastanawiałeś? nie wystawiłem jeszcze, chociaż no tak, chyba Na wystawiłem. BGG chyba jest for trade. Tak? Może ktoś dopisał. Nie, no ale... Nie, no ale ogólnie jak będę miał czas, to raczej wystawię. Znaczy odpuścić skrót. Się. No. Nie przeszedłem. Nie ma z kim w to grać. Jedyna osoba, w którą mogę to zagrać, to jesteś ty i Warlock. Warlock ma własną kopię, jakby co. A my mamy dwuosobówek, no mamy 1 milion. No. Mamy 1 milion dwuosobówek i... A nowego gracza, nawet się, wiesz, nie łudzę, że znajdę tego sąsiada z filmu porno, który do mnie przyjdzie, prawda, po cukier i powie: o, masz Labirynt, wytłumaczysz mi to, Zawsze chciałem to zagrać. Tak. Jak sobie myślę, że mam tłumaczyć przez 1,5 godziny tą grę, bo ją się fatalnie tłumaczy, a później... Ale mimo wszystko coś mi śmierdzi w twojej argumentacji. Nie do końca chyba. No bo to jest jednak 10. Masz gier takich jak SkyTier, który zostawiłeś. No masz mnóstwo gier, które sobie zostawiłeś, mimo że no powiedzmy, no mamy dwuosobówek mnóstwo. Coś tam musiało cię zaboleć. Nie, no to już tłumaczę, nie? No. Ze SkyTierem jeszcze się łudzę, że zagram. Nie? Jeszcze chcę to sprawdzić, a to będzie prawdopodobnie gra nie do odkupienia za chwilę. Coś mnie tam, wiesz, coś mnie tam kusi, że tam coś może być. Z Warhammerem jest tak samo. Warhammera może ten Conquest, nie? Może bym już nawet też puścił bez zagrania partii, co jest w ogóle już żenujące. Ale ty wiem, że bardzo lubisz setting i ogólnie jak czytałem, to tam fajne rzeczy wydaje się, że są naprawdę w tej grze. Tylko podejrzewam, że i tak zagramy kilka partii i coś będę musiał z tym zrobić, bo nie ma możliwości, żebym był w stanie więcej niż 2 LCG w miarę jakoś ogarniać, nie? Ilość zasad, ilość czasu potrzebne na budowę deku. A nie ma jakiegoś pierwiastka z tyłu głowy, który ci mówi: no nie chce mi się tego wyciągać, nawet takiego nie do końca zdefiniowanego? Labirynt? Labirynt, no. Znaczy tak. Jest mnóstwo gier, które wyciągnę teraz w tym momencie przed Labirynt. Ja Labirynt obniżyłem sobie z 9,5, czyli tam powiedzmy mojej niecałej dychy na BGG na 8. Tak, to jest pełna prawda. Ale głównym zarzutem jest ilość zasad. Że ja w tym czasie wytłumaczę Netrunnera i zagramy 3 partie, co ja będę tłumaczył Labirynt i zagramy jedną beznadziejną partię, która będzie kompletnie do śmietnika. A w Netrunnera już coś, wiesz, przeciwnik się pobawi, już coś porobi, już coś fajnego pokombinuje, plus jest dużo mniej losowości, więc nie będzie tej irytacji i takiej złości, że kości mi nie pozwoliły wygrać. I jeszcze raz powtórzę, jakbym miał tutaj jakiegoś gracza takiego... Rozumiem. Idealny po prostu z nieba by mi jakby Mateo mieszkał obok ciebie na przykład. Tak, to ja bym sobie z nim pykał to i to by zostało. Albo bym sobie odkupił nawet za grube pieniądze, dokładnie. To by było. Ale że nie mam, no to jest to bez sensu. No. A nie wyciągnę tej gry, tak jak powiedziałeś, nie wyciągnę tej gry przed innymi, głównie ze względu na poziom skomplikowania i ilość czasu, które potrzebne, żeby w ogóle zacząć cokolwiek grać przyzwoicie w tą grę. Rozumiem, doskonale rozumiem.
Dlatego ja sobie kupiłem Arksa. No to... Ojejku, gra, którą pamiętam jak nagrywaliśmy z Jankiem po 5 partiach, to sam nie wiedziałem, czy ją nienawidzę, czy tylko lubię. Ale kurde, tak mi się działa w głowie przez te miesiące. I nie jestem w stanie nawet powiedzieć dlaczego. I powiem ci, że jak zagraliśmy ją, położyłem ją na stół, to się zakochałem w tej grze. I bardzo ciężko mi jest zdefiniować tak naprawdę, skąd bierze się ta miłość. Dlatego też cię przed nagraniem zapytałem, jak ty byś mógł określić, co na przykład w Pamirze sprawia, że myślisz o tej grze, że no, tam w grach, które kochamy, one muszą być jakieś takie elementy, czasem bardzo abstrakcyjne, które zostawiają w naszej głowie jakieś takie przyjemne doświadczenie, do którego chcesz wrócić, nie? I to ktoś może ci mówić recenzję o takich mechanikach, ale no kurczę, to tego nie da się sprzedać, tak. To są takie wytłumaczyć. nieuchwytne rzeczy, nie? Że wiesz, ja też się na tym łapię, że my na przykład rozmawiałem właśnie o Pamirze przez 7 godzin na przykład i tam mnóstwo rzeczy, jakby argumentów dajemy za, przeciw, a tu jest to działa tak, tam to działa tak, to jest fajne, a to może troszkę mogłoby lepiej działać i tak dalej. Tylko że to na koniec trochę nie ma znaczenia, nie? To mówię, to tak jakby próbować... No wyjaśnij, że ta dziewczyna to jest ta idealna, tak, nie? to jest ta moja miłość, prawda? Dlaczego, nie? Bo wiesz, bo ma taki albo inny mały palec. No ale stary, jak ona bąka puści, to fiołkami pachnie. No ale co ty dajesz? Nie pachnie. No ale dla ciebie pachnie, no po prostu. No. Tak to jest, nie? Więc no tak, dlatego też mówię, jakby ja pewne gry uwielbiam, bardzo mocno rekomenduję zagranie w nie, ale na przykład już mam bardzo dużo opory w tym, żeby kogoś namawiać do zakupu, tak, tych gier. Nawet jeżeli absolutnie uwielbiam tą grę i mimo, że ma swoje wady, tak, znowu. No Arx jest bardzo niebezpieczną grą. To jest dla mnie na pograniczu Paxów, Gry o Tron, gdzie ludzie mogą się strasznie odbić po prostu, w zależności od tego, z kim siądą do stołu, jak przebiegnie rozgrywka. No ale ja to kocham w tych grach takich sandboxowych, gdzie po prostu czuję, że to wszystko jest w rękach graczy. Tak jak właśnie mówiłem, że 9.4 doskonale uczy nas operowania spółką, to tak dla mnie Arx jest taką świetną nauką negocjacji w rozsądnym czasie. Bo no, siąść w taką grę o tron i być usmażonym już na początku i grać później 5 godzin, no to jest smutna partia. Tutaj ta partia będzie dużo krótsza, a też gra i współgracze wymagają od nas zarządzania tym balansem. I to mi się strasznie podoba, że nie tylko taki kinetyczny konflikt wchodzi w grę, ale często właśnie mamy decyzję na przebieg partii poprzez... No, to się źle kojarzy, ta gra nad stołem, nie? Ja sam tego, nie wiem, ja sam nie lubię gier nad stołem, ale kurde, tutaj to ma sens. Trochę tak jak w Pamirze, te negocjacje są takie bardzo sensowne. To nie jest, że no, nie wjeżdżaj we mnie na piękne oczy, tylko jesteś w stanie sensownie, w moim odczuciu, uargumentować, dlaczego to się w tym momencie nie opłaca, nie? I nie wiem, coś jest w tej grze, co cały czas za mną chodzi, podoba mi się ten mechanizm punktowania, że to my decydujemy, co zapunktuje, za ile zapunktuje ta nasza partia, gdzie każdy z nas trzech wierzył, że to on zgarnie tytuł magnata tego Tycoon i wszyscy jak na ślepo postawili 3 znaczniki na Tycoon, i każdy z tyłu głowy, jakby tak nagrać myśli, to każdy miał z tyłu, ale frajerzy mnie dobustowali punktami. Jak ich po prostu rozjadę. Kurczę, a ty przy stole byłeś taki, no niedobrze. A tam z tyłu, tylko, frajerzy. Chwyciłem tą akcję kartelu paliwowego, zabrał mi ją Marcin, a na końcu ty po prostu rozjechałeś, wypierdzieliłeś wszystkie paliwo z gry i po prostu chwyciłeś tą kartelu, żeby ci zapunktowały 3 żetony punktacji po prostu wpadły do ciebie. To było no niesamowite doświadczenie. Mimo że przegrałem, to wyszedłem z bananem na ustach po rozgrywce. To świadczy o potencjale tej gry. No. Tak, znaczy ja powiem tak, ja jeszcze nie chcę tutaj ferować wyroków po jednej rozgrywce, ale powiem tak, że zaskakująco pozytywnie, zaskakująco dobrze się bawiłem. O tak, naprawdę zaskakująco dobrze się bawiłem przy grze, bo podchodziłem do niej, znaczy miałem dosyć niskie też oczekiwania i dosyć chłodno do niej podchodziłem, ale naprawdę, znaczy w skrócie to powiem jedną rzecz, najważniejszą znowu, że graliśmy 2,5 godziny, 3
już tam po wytłumaczeniu zasad, coś takiego chyba, nie? Z 2,5 godziny myślę, że na pewno No tak minęło. trzeba liczyć między 2 a 3 na tą grę. I wiesz, i ani na moment się nie oderwałem od rozgrywki. Ani na moment, wiesz, nie poszedłem po kawę dla was, ani na moment, wiesz, tam przyszła w pewnym momencie Marcelka, tak pyta się, a gdzie jest mały? No i ja się chciałem zapytać, ale jaki mały? Dobrze, nie spytała, czy już ze szkoły nie wrócił twój niemowlak, nie? Szczerze, jakby się tak zapytał, to też bym mniej więcej tak samo siedział osłupiały, o co chodzi w ogóle. O czym ty do mnie rozmawiasz, więc no, byłem pochłonięty, nie, rozgrywką. Natomiast mówię, nie chcę jeszcze zbyt szybko oferować wyroków, no bo widzę też pewne zagrożenia potencjalnie, także zobaczymy, nie? Ale no, na pewno czekam na kolejne partie. Także to jest fajne. Dobrze, no widzę, że ty tego Pamira ogrywałeś. No to takie pytanie, jesteś w stanie w skondensowany sposób powiedzieć, czy też nie jesteś w stanie określić, co tak naprawdę kochasz w tej grze? Ojejku, no to o tym żeśmy, że 7 godzin, 5 godzin, nie? Tak, nagrywali. Ale wiesz co, tak jakbym miał jedną myśl... Jest takie przemyślenie, taka synteza po tych roku, 2 grania właśnie, no. To ci przychodzi pierwsze na myśl, Znaczy, jeśli chodzi o Pamir. Pierwsza myśl, jak myślę sobie o partii w Pamira, to jest mega takie pozytywne nakręcenie i taka... co się wydarzy? Wiesz, jaką tym razem historię, prawda? Czego będzie brakować? Czy wiesz, czy będę mógł politycznie więcej podziałać, czy ze szpiegami, czy jeszcze coś innego? Jak mnie przeciwnik zaskoczy? Ogólnie taka... Ja mam takie poczucie, jak nie wiem, jakbym był Indianą Jonesem troszeczkę i wyruszał, wiesz, w podróż po jakąś tam magiczną tą czaszkę do dżungli, prawda? I wiem, że tam będą się po prostu cuda, wianki działy, jakieś czary, nie czary, będą przeciwnicy, będą pułapki śmiertelne, będzie mnóstwo niebezpieczeństw, ale też mnóstwo przygód i taka podnieta, nie? Co się wydarzy tym razem? Wejdę ci w słowo, bo ciekawe jest to, że ta gra opowiada historię nie w sposób taki dosłowny jak książka, ale tworzy historię pewnego konfliktu, nie? Symulację pewnego konfliktu. I to tak jakbyś trochę wszedł w taką inną rzeczywistość, nie? Tak. Nie czytasz tego tekstu równoległe światy, nie? Nie wyobrażasz sobie, że jesteś Afgańczykiem czy tego. To nie jest Amerytraż, ale po prostu masz wrażenie, że kurczę, uczestniczysz w naturalnym konflikcie, że kurde, brakuje mi szpiegów, przydałby się tutaj jakiś dobry człowiek w tym. I pojawia się i kurde, o to chodziło, nie? I to jest gorzej ciekawe. Jak przejdzie na stronę przeciwnika. No. Ale to tylko wtedy mam podniesie legendę tej rozgrywki. Więc to jest ciekawe, że w grach takich amerytraszowych, no kiedy przejdziesz tą fabułę, no to okej, później już grasz tą optymalizację, no muszę zrobić to i to tak jak Time Stories, nie? No znam już historię, więc wiem, gdzie muszę pójść, żeby było bardziej optymalnie. A tutaj ta historia jest wpleciona ten konflikt jest wpleciona w mechanikę i to się nie nudzi, nie? To jest ciekawe. Tak. W tej grze. I wiesz, ja mówię przygoda, nie? I podniecenie ta niewiadoma, natomiast to, co ogólnie jest mega fajne w PAX-ach i Pamir nie jest tutaj wyjątkiem, to jest to, że to fajnie bodajże chyba dr Mike, tutaj przepraszam, jeżeli ktoś inny to powiedział akurat, napisał u nas na Discordzie, że on na przykład nie lubi bardzo Pamira na 2 osoby, że dla niego to jest gra wieloosobowa, najlepiej na 4 osoby albo więcej, bo dla niego jak jest dwuosobowo, to jest zbyt policzalna ta gra. I to jest bardzo według mnie uczciwy zarzut, że tam naprawdę mnóstwo rzeczy sobie można policzyć, czy praktycznie wszystko, ale widzisz, to też zaspokaja jakby to moją potrzebę tego mojego malutkiego eurogracza, który gdzieś tam cały czas u mnie w serduszku siedzi, że ja nie chcę mieć takiego emerytrasza, gdzie właśnie rzucimy kostkami, coś się wydarzy, wiesz, jednemu wybuchnie, drugiemu wybuchnie w twarz, tylko chcę, żeby to był pojedynek właśnie umysłów, pojedynek graczy, a ta losowość, która tam jest, bo jest pewna losowość, tak? Przede wszystkim karty, znaczy właściwie tylko to, karty, jakie wyjdą, pojawią się na markecie, ona jest dla mnie właśnie tym idealnym wyważeniem, tak? Że ta losowość nie wywraca zupełnie gry graczom, natomiast wprowadza... Ale stawia ich w ciekawej sytuacji. Tak, stawia przed nimi ciekawe wyzwania, ciekawe problemy, trudne decyzje, tak, do rozwiązania i niesamowicie urozmaica, po prostu niesamowicie. No, każda partia, mówię, w Pamira to jest tak zupełnie inna przygoda, że to jest szok i niedowierzanie, nie? Ja nawet więcej zaryzykuję, nie? Że wydaje mi się, że zwłaszcza w renesansie, jeżeli gra się to ten standardowy wariant,
bo tam jest jeszcze ten wariant z reformacją, nie? Który wydaje mi się lepiej zbalansowany, to też wiele osób o tym mówi, że w renesansie w standardowym tym bardziej potrafi, przynajmniej z mojego doświadczenia, bardziej potrafi układ kart na markecie sprawić, że w grze dwuosobowej, że jeden z graczy będzie miał dosyć mocną przewagę, mocną przewagę względem drugiego gracza. Zwłaszcza pierwszy gracz, potencjalnie niż w Pamirze. Że w Pamirze to jest, jakby ten market się nie ułożył, to dużo ciężej jest uzyskać taką mocną przewagę w grze dwuosobowej. Tak, łatwiej pogrupować w pewne sety, tak jakby kart, czyli karty ze szpiegami, karty z tym, które po prostu no, w jakiejś tam konstelacji wychodzą, ale są zbliżone do siebie, a renesans to no, poszczególne karty potrafią bardziej wywrócić. No dobrze, to ja jeszcze na koniec mam te wspomniane trick-takery, bo wyposażyłem się w 3 trick-takery, te Nine Lies, załoga i Fishing. O załodze wspominałem, Fishing wspominałem. Nine Lies jest zdecydowanie jednym z ciekawszych trick-takerów, jakie ostatnio poznałem. To jest gra, w której plecki kart pokazują, jakie masz kolory kart na ręce, więc wszyscy widzimy nawzajem, jakie mamy kolory na ręce. Nie znamy numerków, ale dzięki temu, że znamy kolory, próbujemy balansować też długością rozgrywki, bo to jest istotne, że jeśli wygramy jakiś trik, to wybieramy sobie jedną z kart, które zostały zagrane w tym triku, oprócz naszej, nie? Więc osoby, które przegrywają triki, zmniejsza im się ręka, więc szybciej odpalą koniec gry. Osoba, która wygrywa triki, no rośnie mu ręka, ale też ma więcej narzędzi do ataku, do obrony. Bardzo mi się to podoba. Kurczę, to jest wredny trick-taker, bo widzisz perfidnie, kto co ma, perfidnie chcesz zagrać, aha, nie masz żółtego, ojejku, no jak mi przykro. No to zgarniasz, nie? Więc i obstawienie trików na początku jest bardzo... Co jest właśnie celem? Czyli ilość wygranych trików? Tak, tylko że triki się zawijają, w sensie masz kocyk, na którym masz numerację trików od 1 do 4, czyli obstawiasz 1, 2 lub 3 lub 4 triki, ale obok numerka dużego jest mały numerek, czyli obok jedynki jest 5. To znaczy, że jak ugrasz 4, a postawiłeś na jedynce, to lecisz dalej, żeby jeszcze zahaczyć się na 5, a nie na 1, nie? I oprócz tego możesz ustawiać, obstawiać albo 2 naraz triki, czyli powiedzmy 2 z 3, czyli summa summarum 4 triki tak naprawdę obstawiasz i dostajesz tylko 2 punkty, albo obstawiać na sztywno jedną wartość. Wtedy dostajesz 4 punkty, a gramy do 9. A stawka jest duża, więc widzisz, że ktoś walczy tylko jeden trik, no to korci cię, żeby go popchnąć na ten drugi. Niech już się martwi, niech już goni na te 5 trików. I teraz nagle musi jeszcze 4 ugrać. Tak, na kocyku dodatkowo możemy się blokować. Jak ktoś zajmie miejsce, no to już kolejny, ostatni gracz już ma mały wybór, jeśli chodzi o wybór trików. No a ręka jest jaka jest, nie? Więc to jest mega fajne. Widzisz, patrzysz, ktoś ma rękę samych trampów, bo fioletowy kolor jest kolorem trampów, no to wiesz, że on ma mocną rękę, więc on będzie mógł sporo ugrać. Bardzo, bardzo cwana gierka. A powiedz mi, a grałeś w to z dzieciakami? Bo w Skull Kinga gracie z dzieciakami też, nie? Tak, ale chyba okazała się zbyt brutalna dla Felicji. Te zagrania starszej siostry Felicja to ma teraz ile latek? 6? 7. No, w Skull Kinga gramy, nie? Gra jak stara, nie? Fajki jej brakuje za uchem. Ale Fishing Nine Lies ją rozbroił za bardzo i nie wyrywa się do grania w Nine Lies. Miało być przyjemnie z kotkami. Tak, więc zostajemy przy Skull Kingu. No jest wredna gra. No, ale to myślę, że wiesz, może za parę latek jeszcze, nie? Jak ten, zresztą tym bardziej, że to dziecko jeszcze jest, nie? To ty naprawdę do kasyna wprowadzasz na pełnej. Jeśli chodzi o zasady, nie są trudne, aczkolwiek świadome granie jest tutaj ciężkie, bo tak jakby już masz więcej do powiedzenia niż przy, powiedzmy, w Skull Kingu, jeśli chodzi o planowanie całej rundy. Tak. No, ale brzmi ciekawie dla właśnie troszeczkę właśnie do innego grania, tak? Do trochę bardziej pewnie strategicznego grania, czy takiego jeszcze więcej ciężkich decyzji i kombinowania. Załoga, tak jak mówiłem, odpadła. Fishing, kurczę, ma w sobie coś, co zniechęca ludzi do siebie. Wiesz co, mi się wydaje, że ja nie grałem, nie? Tylko słuchałem recenzji właśnie gradania i tego, co ty mówiłeś. Mi się wydaje, że po prostu ten element deckbuildingu, że on jest
on pewnie jest ciekawy i fajny, ale właśnie dla gamerów, nie? Dla ludzi, którzy właśnie lubią sobie podeckbuildingować, lubią sobie pokombinować, lubią sobie coś zaplanować, a nie żeby tak właśnie szybko pach na luzie, żeby się pośmiać i zagrać sobie po prostu na przykład właśnie Skull Kinga. No właśnie chciałbym odkryć, czy jest tam geniusz, czy jednak jest tam taka miałka gra, no ale nie mam na razie z kim, więc zostaje na razie na półeczce, ale zobaczymy jak dalej. Okej, no to ode mnie chyba tyle. No to, jeszcze ewentualnie masz chwilkę? No. Dział, co nie kupiłem. Myślałem o Oath, myślałem o Feudum. Chodziło za mną takie epickie euro, nie? Czyli takie opowiadające historie. No i zdecydowałem się na Arksa też właśnie w tym kontekście, bo zagrałem w Oath i poczytałem sobie na wątku o Feudum i sobie przypomniałem, jak ta gra ma upierdliwą ilość zasad i to mnie zniechęciło, bo to znowu powrót do tej gry będzie ten. A na przykład Oath, no i to też jest chyba gra dla 5-6 osób, nie? Tak. No u nas Miłosz Arks jest 3-4. Tak, olbrzymim fanem. Mhm. A na przykład w Oath te akcje są takie malutkie, nie? Ta opowieść, fabuła jest ciekawa, ale jednak poruszamy się małymi kroczkami. Natomiast w Arks jest te niemnięcie, za przeproszeniem. I na ten moment mi bardziej pasuje taki styl gry. I widzisz, tu też nie mogę, jakbym był recenzent, powiedzieć, że Arks jest lepsze od Oath. No bo to musisz sam sobie dopasować tak naprawdę, co cię interesuje w grze. Dużo osób na przykład lubi Ruta, a nie lubi Arks. A dla mnie na przykład w Ruta my gramy tak bardzo eurowato, kombujemy te karty, te punkciki, a Arks od razu cię rzuca, wiesz, na ring między współgraczy, no i musisz się naparzać od samego początku. I to mi na ten moment pasuje, tak jakby chcę wykorzystać naukę gry w Arks przenieść na przykład na Ruta, nie? Czyli wprowadzić ten element takiej twardszej negocjacji. Dlatego dla mnie... No tak, bo w Rucie mnóstwo czasu to się spędza w tych planszetkach swoich, nie? To jest mój bardzo duży zarzut wobec Ruta. Co wiesz, tam są fajne tam są zagadki, tak? Tak naprawdę takie do rozwiązania, jak grać efektywnie tą swoją rasą. No ale nie wiem, jakoś mnie to na razie nie ciągnie mnie do ten. A Arks bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. No i przede wszystkim, wiesz, tam chwilę tłumaczyłeś zasady, ale bardzo fajnie wytłumaczyłeś też je. No ale bez porównania, no nie, no to zdecydowanie najbardziej przystępna gra jest właśnie z tej 4 nawet, tak? Tak, no bo patrząc z Oathem na przykład, no to Arks to jest, no, jeśli chodzi o ilość zasad. Tak. To tutaj mi się wydaje, że trochę, znaczy wiesz, znowu, to są inne gry, nie? To też Warlock kiedyś fajnie powiedział, na przykład jak mi tłumaczył bodajże Brasa, co jest zabawne, bo Brass w sumie tak z perspektywy czasu to wcale nie jest taką bardzo skomplikowaną grą, się okazuje, a kiedyś to nie była wcale, wiesz, to krążyły legendy, że to jest taka ciężka gra do wytłumaczenia. Ale wracając, mówił o tym, że no, czasami niestety, żeby gra miała odpowiednie możliwości, dawała graczom, to musi być pewien ten narzut zasad. Muszą te zasady się pojawiać, tam później przy Porfirianie też coś podobnego, żeśmy sobie gadali. No widzisz, a zobaczymy. Ja mówię, ja dopiero pierwszą partię w Arks grałem, więc nie chcę ferować wyroków, ale było bardzo fajnie i mówię, czekam na kolejne. No dobra, to dziękujemy, chyba że coś jeszcze tam chcesz dorzucić. Nie, tak, nie. O cały odcinek ja przegadam, ale tak się mówiliśmy, że ty tu Konrada na kolankach pilnujesz, więc dziękujemy wszystkim, którzy dotrwali do końca. Poprosimy też o komentarze, jeśli mieliście okazję pograć w te gry, o których rozmawialiśmy. No. Zapraszamy na Discorda, też wrzucimy. Jest link na pewno u nas na YouTubkach, tak? Tam w tym dziale chyba linki, czy jakoś tak to się nazywa, ale też wrzucimy w opisie. Dobra. A o grach, które zostały sprzedane, kupione, rozmawiali Irek. No i czasami zagrane, o dziwo. Też. Tak jest. Pozdrawiamy serdecznie, dziękujemy, hej.